jesteśmy na obozie Marga Czekmat w Dojo Stara Wieś. Dzisiaj są dwie prowadzące, Kinga Stępień i Wiktoria Wrona. A z nami jest Jakub Piesiewicz. trener Margi Garwolin. Tak, zaczynamy. Witam. Trochę słów o sobie. Tak. Krótko, zwięźlej na zwięźlej temat. tak. Okay? Tak jak już mnie zdążyłeś przedstawić, nazywam się Jakub Piesiewicz. Jestem trenerem garwolińskiej sekcji Margi i współorganizatorem tego obozu, na którym się właśnie znajdujemy. Jest to 3. edycja Marga Summer Camp w Dojo Stara Wieś. Dobra, to lecimy do pytań. Czy trener przypuszczał, że będzie trenerem na początku swojej kariery? Wiesz co, ja nawet nie przypuszczałem, że w ogóle będę zawodnikiem, nie? Że będę bił się zawodowo, że będę startował w zawodach. Gdzieś tam miałem wcześniej do czynienia ze sztukami walki. Był to kickboxing w Garwolinie, trochę karate. I zawsze mnie to interesowało, ale nigdy nie było jakby to takim, nie stało na moim pierwszym planie, nigdy nie było to moim hobby. Może też dlatego, że nie do końca po prostu miałem warunki do tego, żeby trenować. Zmieniło się wszystko, kiedy wyjechałem do Radomia na studia. I jakby to dalej poleciało, ale wracając do twojego pytania, no to nie spodziewałem się kompletnie, że będę trenerem, że będę miał swoją sekcję i że to potoczy się właśnie w ten sposób. Dobra. To skąd wziął się pomysł na stworzenie drugiej Margi w Garwolinie? Troszeczkę to chyba wymogła sytuacja na mnie, bo trenując w Radomiu, ja tam po prostu studiowałem, tak? Więc ja poszedłem na pierwszy trening Margi i od pierwszego treningu tak naprawdę do dziś dzień jestem jej członkiem. Natomiast w pewnym momencie gdzieś tam skończył się mój czas w Radomiu, skończyły się moje studia, musiałem wrócić do swojego, znaczy musiałem, po prostu nie widziałem żadnej przyszłości w Radomiu dla siebie, nie było tam dla mnie żadnej satysfakcjonującej pracy i dalszego życia, więc wróciłem do Garwolina, że już byłem tak głęboko w tym sporcie i bardzo chciałem dalej trenować. Postanowiłem otworzyć swój klub w Garwolinie, choć na początku to wcale nie miało być tak, że to ja będę trenerem, że będę prowadził klub, że go otworzę na jakąś większą skalę, tylko chciałem zaszczepić chłopaków, swoich kolegów do tego, aby zaczęli trenować ze mną, żebym ja sam też miał z kim trenować, nie? Bo wracając do Garwolina nie miałem takiej osoby, nawet jednej. Więc mówię, muszę coś zrobić, żeby utrzymać tą swoją formę, żebym dalej mógł trenować, żebym dalej mógł startować i dalej w tym sporcie trwać. Dobra. Teraz tak, jak rozwija się grupa dziecięca w trener klubie? W tej chwili to się rozwija bardzo dobrze. Myślę, że z roku na rok tak naprawdę jest coraz lepiej. Zaczynałem od bardzo małej grupy. Przede wszystkim w ogóle otworzyłem sekcję dziecięcą przez wzgląd na własne dzieci. Też chciałem, żeby trenowały brazylijskie jiu-jitsu. Natomiast jak zaczynałem trenować dzieciaki, kiedy otworzyłem tą sekcję, to jeszcze prowadziłem zajęcia w takim miejscu. To była salka, stara salka zapaśnicza w zespole szkół rolniczych pod Garwolinem. W czasie COVID-u mnie z tej sali wymiksowali i byłem zmuszony szukać nowego miejsca, co tak naprawdę dało mi też nowe możliwości i perspektywy na przyszłość. Wcześniej w tej sali nie miałem tak dużo czasu, nie miałem na pełny okres wynajętej tej sali. Była ona wynajmowana na godzinę, więc to też się wiązało z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi prowadzenia sekcji dzieci. Był bardzo słaby socjal, nie było szatni, toalet i tak dalej, także to też odstraszało potencjalnych klientów, rodziców. Natomiast od kiedy otworzyłem już ten klub wynajęty, tak naprawdę miałem możliwość ku temu, aby tych treningów przede wszystkim poprowadzić więcej w tygodniu. Otworzyłem 2 grupy dzieci, na początku to były grupy wiekowe, a więc tam młodsza i starsza. W tej chwili już je dzielę na grupy zaawansowania, więc są grupy początkujące i grupa średnio zaawansowana. A wracając po raz kolejny do pytania, jak to się rozwija, to kurczę, chyba idzie to dobrą stronę, nie? Bo jeździmy na zawody, jeździmy na turnieje. Na razie
w Polsce, w kraju. Co prawda są to już imprezy międzynarodowe. Ostatnio się pojawiły Mistrzostwa Świata amatorskiego ADCC, ale są to często Mistrzostwa Polski, są to różnego rodzaju turnieje. No a dzieciaki przywożą naprawdę całe worki medali, jest tych dzieci dosyć sporo i myślę, że możemy się pochwalić naprawdę bardzo dobrą skutecznością. A trener wspomniał o swoich dzieciach. To dlaczego chciał trener, żeby one też trenowały jiu-jitsu? Dlaczego? Bo ja uważam, że to jest sport, który kształtuje, że to nie jest tylko sport, że to nie jest tylko jakby... Uważam, że brazylijskie jiu-jitsu kształtuje nie tylko fizycznie człowieka, ale przede wszystkim jego charakter. Sam się o tym przekonałem, kiedy zaczynałem trenować jiu-jitsu. Uważam, że byłem innym człowiekiem. Podobno ludzie się nie zmieniają, ale tylko kształtują na przestrzeni lat. Ja uważam, że jednak troszeczkę się zmieniłem, że przejrzałem na oczy w niektórych kwestiach i zupełnie inaczej zacząłem postrzegać świat i to w tej chwili, z kim się utożsamiam, kim w tej chwili teraz jestem. Dobra, to kolejne pytanie. Czy planuje trener wystąpić jeszcze tak sportowo, na przykład na gali TFL w formule grapplingu albo na jakichkolwiek zawodach BJJ? Tak, pewnie. Cały czas gdzieś tam startuję. Co prawda nie jest to już w takim natężeniu i częstotliwości jak kiedyś. No już też mam po pierwsze 37 lat. Oczywiście to w żaden sposób jeszcze nie dyskwalifikuje, bo są starsi zawodnicy, którzy są czynnymi zawodnikami, którzy startują, biorą udział w zawodach. No ale nie da się też ukryć, że jednak gdzieś tam często pojawiają się jakieś kontuzje, inne przeciwności losu, obowiązki zawodowe, rodzinne i też to dosyć mocno wpływa na częstotliwość brania udziału w zawodach. Więc tak, na pewno będę startował. Czy to będzie TFL? Nie wiem, być może, jeżeli dostanę taką propozycję, no to jeżeli tylko zdrowie mi pozwoli, to na pewno tak. Mam w planach na pewno Mistrzostwa Polski, BJJ w kimonach, być może Mistrzostwa Polskie ADCC. Cały czas mój trener Łukasz Bielski namawia mnie na Mistrzostwa Europy, IBJJF, niedługo chyba w Rzymie, mają się najbliższe odbywać, także, ale to mówię, uzależniam wszystko tak naprawdę od bieżącej formy, od bieżącego stanu zdrowia i możliwości. No to co, życzymy zdrowia, żeby trener jak najwięcej startował. No, bardzo dziękuję, przyda się. Jasne. Co gdyby nie jiu-jitsu? Ojej, co gdyby nie jiu-jitsu, to ciekawe, bo sam jestem ciekaw, co by się mogło wtedy wydarzyć. Myślę, że nic spektakularnego. Wiesz co, no już tak jak wcześniej mówiłem, nie, że jiu-jitsu zmienia ludzi. Mnie bardzo mocno zmieniło. Ja byłem gościem, który po pierwsze zupełnie inaczej wyglądał, tak, bo byłem gdzieś tam małym, chudym szczurkiem z wystającym brzuszkiem, nie? I ze zgarbioną głową, z zgarbionymi plecami. W tej chwili ma się to zupełnie inaczej. A co bym robił? Nie wiem, może bym gdzieś pracował, może bym gdzieś tam, wiesz, po prostu po wykonanej pracy siedział w fotelu z odpalonym meczem i kilkoma browarami. Nie wiem, nie mam pojęcia. Może ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Nie wiem, co bym robił. Na pewno cieszę się, jaką obrałem drogę, cieszę się, że jestem tu i nie zamieniłbym tej drogi na żadną inną. Dobra, a teraz takie pytanie na koniec, taka wisienka na torcie. Dawaj. Od wszystkich Margowiczów, bo wszyscy się zastanawiamy, bo widzimy trenera bujne włosy. I jakiego szamponu trener używa? Ej, widzicie, ja nie używam szamponu, ja po prostu używam dobrego mydła. Zwykłe, proste, szare mydło. Nie, a tak naprawdę to jest żel pod prysznic. Nie? Słuchaj, ja się dosyć często golę. Zacząłem łysieć już na studiach. Myślę, że to jest to uwarunkowane genetycznie, bo mój ojciec również jest łysy. Ja nie wiem, jak szybko zaczął łysieć. Ja zacząłem już dosyć szybko, dosyć w młodym wieku. No i cóż, ale znajomi mi mówią, że nie wyobrażają sobie mnie z włosami. Nie? Także nie zamierzam wyjeżdżać do Turcji i wszczepiać sobie nowych krzaczków na głowie. Zostaje tak, jak jest. A co do szamponu, niestety nie mogę wam nic polecić. No to co, chyba koniec.
Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za wywiad. Dziękujemy. Bardzo interesujące pytania. Dziękujemy bardzo. Dzięki, cześć dziewczyny. Pięć.